Oto historia walki o tron księstwa polskiego, w której przegrany musi zapłacić życiem. Zbigniew był pierworodnym synem Władysława Hermana. Urodził się prawdopodobnie koło 1070 lub 1073 roku. Jego matką była Przedsława, z którą jednak Władysław nie zawarł ślubu kościelnego. W 1079 roku Bolesław Śmiały kazał zabić biskupa Stanisława, co spowodowało jego wygnanie. Jego brat Władysław Herman został niespodziewanie księciem zwierzchnim. Niemal od razu w imię politycznego sojuszu z Czechami wziął w 1080 roku za żonę Judytę Przemyślitkę, córkę władcy Czech. Po kilku latach małżeństwa w 1086 roku Judyta urodziła syna, Bolesława, zwanego później Krzywoustym. Sytuacja Zbigniewa uległa komplikacji. Po pierwsze, Zbigniew, mimo iż był pierworodnym synem księcia, to jednak pochodził spoza kościelnego związku. Po drugie, Judycie zależało na tym, by to jej syn stał się przyszłym następcą Hermana. To spowodowało, że Zbigniew został jeszcze w 1086 roku zesłany do szkoły katedralnej w Krakowie, a 3 lata później do klasztoru. To miało odsunąć go od dziedziczenia na rzecz Bolesława. Tymczasem po śmierci Bolesława Śmiałego do kraju za zgodą Hermana wraca syn Śmiałego, Mieszko Bolesławowic. W państwie w imieniu Hermana rządził Sieciech. Był to zarządca dworu, który uzyskał tak silną pozycję w kraju, że faktycznie on władał księstwem polskim. Na wszystkich urzędach obsadzał kandydatów będących jego stronnikami, natomiast z rywalami bardzo krwawo się rozprawiał. W 1089 roku Mieszko Bolesławiec został prawdopodobnie otruty przez Sieciecha, by nie stanowił zagrożenia dla pozycji Palatyna. To wszystko doprowadziło do tego, że przeciwnicy Sieciecha zaczęli się jednoczyć. W 1093 roku spiskowcy postanowili wywołać bunt na Śląsku. W celu legitymizacji swoich działań sprowadzili Zbigniewa z klasztoru. Początkowo Herman uległ i uznał prawa Zbigniewa, ale to spotkało się ze sprzeciwem Sieciecha. W 1096 roku w bitwie nad Gopłem wojska zwolenników Zbigniewa poniosły druzgocącą klęskę. Zbigniew stał się więźniem Sieciecha, który więził go w swojej siedzibie w Sieciechowie. W kolejnym roku Zbigniew został uwolniony po wstawiennictwie biskupów i wielu możnych. Uwolniony z więzienia Zbigniew rozpoczął współpracę z Bolesławem. Obaj zażądali dopuszczenia do współrządu. Prawdopodobnie zdali sobie sprawę z groźby przejęcia rządów przez Sieciecha po śmierci Hermana. W 1098 roku nastąpił podział kraju między księcia a jego synami. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, a Bolesław Śląsk i Małopolskę. Herman zachował Mazowsze, utrzymał przy sobie kontrolę nad Wrocławiem, Krakowem i Sandomierzem. Bracia nie byli jednak zadowoleni z takiego podziału ze względu na Sieciecha. Postanowili po raz drugi wspólnie zbuntować się przeciwko ojcu. Razem ruszyli na ojca i Sieciecha. W 1099 roku armie spotkały się w Żarnowcu nad Pilicą. Bracia wygrali bitwę. Władysław Herman przyrzekł, że pozbawił swojego Palatyna władzy.
Herman jednak zdradził synów i przyłączył się do Sieciecha. Synowie postanowili podzielić między siebie Polskę i zaczęli zajmować poszczególne ziemie. Do bitwy doszło koło Płocka. Dopiero wtedy Herman już ostatecznie pod koniec roku 1100 lub na początku 1101 pozbył się Sieciecha. Sieciech wrócił po kilku latach z wygnania, ale został prawdopodobnie uwięziony i oślepiony. Władysław Herman zmarł w 1102 roku. Śmierć Hermana spowodowała, że kraj został podzielony na pół między dwójkę braci. Taki podział równie odpowiadał Bolesławowi, który zaczął działania mające zapewnić mu przejęcie władzy nad całym krajem. Na polu prowadzenia polityki zagranicznej Zbigniew chciał zachować spokój z sąsiadami, natomiast Bolesław organizował wyprawy na Pomorze i nie chciał być ugodowy w stosunku do Czech. W 1106 roku Bolesław oskarżył brata o zdradziecką politykę z Pomorzanami i Czechami. Bolesław przystąpił do obalenia brata. Szybko zajął jego główne grody, był to możliwe dzięki zapewnieniu sobie posiłku z Rusi i Węgier. W 1107 roku Zbigniew, by ratować resztki swojej władzy, zgodził się ukorzyć przed bratem w Łęczycy. Uznał go za seniora. Bolesław tym razem wygnał go z kraju. Wygnany Zbigniew znalazł schronienie w Czechach, a następnie na cesarskim dworze w Niemczech. W 1108 roku Bolesław Krzywousty zaatakował Czechy, by odciążyć Węgrów, którzy toczyli wojnę z Niemcami. Atak na niemieckiego sojusznika stał się dla Henryka V powodem do zorganizowanej wyprawy na Księstwo Polskie. Pretekst – przywrócenie tronu Zbigniewowi. W 1109 roku rusza wyprawa. Do polskiej historii przeszła obrona Głogowa i legendarna bitwa na Psim Polu. Wojna zakończyła się zwycięstwem Bolesława. Armia niemiecka musiała zawrócić. W zawartym traktacie pokojowym Bolesław zobowiązał się jedynie do płacenia trybutu. Prawa Zbigniewa nie zostały w nim uwzględnione. W 1111 roku Zbigniew powrócił do kraju. Był to efekt polityki Bolesława wobec Czech. Polski książę zaatakował Czechy. Zawarto rozejm. Bolesław musiał z powrotem do kraju przyjąć Zbigniewa, czyli stronnika Władysława I księcia Czech. Tym samym w 111 roku Zbigniew powrócił do kraju i zgodnie z umową objął Lenno w postaci Mazowsza lub ziemi sieradzkiej. Zbigniew powrócił do kraju, a przed jego orszakiem niesiono miecz, co jest uznawane za ceremoniał przynależny wyłącznie samodzielnym władcom. Bolesław ostatecznie postanowił krwawo rozprawić się z bratem. Oskarżył go o niedotrzymanie układów, za to go uwięził i oślepił. Wkrótce po tym Zbigniew zmarł.
W ten sposób Bolesław Krzywousty zapewnił sobie samodzielne rządy nad krajem.